Ile tak naprawdę kosztuje życie w Stanach Zjednoczonych? W tym filmie pokażę Wam średnie ceny życia w USA. Hejka wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, ile mniej więcej kosztuje życie w USA. Jeśli jesteście tutaj nowi, to jestem Agata, mieszkam w USA w New Jersey i właśnie na przykładzie tutaj z tej okolicy pokażę Wam, jakie są tutaj mniej więcej ceny. Największy wydatek to oczywiście mieszkanie, więc sprawdźmy, ile kosztuje wynajem tutaj w mojej okolicy. Ok, znalazłam kilka mieszkań i teraz Wam pokażę prawdziwe ceny. Pierwsze mieszkanie to takie typowe dla New Jersey. To jest jedna sypialnia i jedna łazienka. Cena to jest $1590, zaokrąglamy cenę, czyli $1600 za miesiąc, plus oczywiście opłaty. Opłaty tutaj nie są jakby wliczane w czynsz. I tak, tutaj mamy sypialnię, tutaj jest pokój dzienny. Nie mam mebli, więc trochę ciężko to zobrazować, no ale okej. I tutaj jest łazienka i kuchnia. Więc tak, to jest takie typowe, takie małe mieszkanie. Więc tak dla porównania, jeśli chcemy coś takiego ładniejszego, może w lepszej okolicy na przykład, to znalazłam takie. To też jest jedna sypialnia i jedna łazienka, ale już trochę jakby lepszy standard. To tutaj mamy kuchnię na przykład, łazienka, to jest chyba sypialnia i tutaj mamy część dzienną. Więc tak, trochę lepszy standard i to kosztuje wtedy 2200 plus oczywiście opłaty. Teraz tak dla porównania sprawdźmy, ile kosztuje takie mieszkanie, jedna sypialnia i jedna łazienka w Nowym Jorku, na Manhattanie. Tak, żebyście zobaczyli, jaka to jest różnica cen. To tutaj na przykład jest takie mieszkanie. Cena to jest $4100 na miesiąc. I to też jest jedna sypialnia, jedna łazienka. Zobaczmy, jak ono wygląda. Tutaj jest taka część, tam widać część dzienną i trochę kuchni. O, tutaj też macie kuchnię. To mieszkanie jest takie dość ładne, jak na Nowy Jork. Tutaj pokój dzienny, to jest sypialnia. O, i taka łazienka. Oj, to jest też taka ciekawostka, że często właśnie nie ma pralki ani suszarki w mieszkaniu, więc musicie na przykład schodzić na dół gdzieś do piwnicy i tam są takie pralki, które możecie używać. Więc tak, w Nowym Jorku ceny są od razu wyższe, no wiadomo. A teraz tak dla porównania jeszcze innego, sprawdźmy, jak wyglądają ceny poza Nowym Jorkiem, poza New Jersey. Więc chodźmy do Pensylwanii, która jest zaraz obok New Jersey i zobaczmy, jak ceny się prezentują tutaj. Znalazłam takie, wydaje mi się, typowe mieszkanie, jak na Pensylwanię. Ono jest dość ładne, ale zobaczmy. Ono kosztuje 1300 za miesiąc i to jest też jedna sypialnia, jedna łazienka. No ale zobaczcie, od razu macie taką ładną kuchnię. Tutaj wszystko takie, widać, że wykończone niedawno. O, łazienka też taka ładna. Czyli widzicie, no taka cena prawie połowę niższa niż w New Jersey. Dlatego też wiele osób w USA przeprowadza się gdzieś tam do innych stanów, bo ceny mieszkań i domów mogą się naprawdę drastycznie różnić. Ale to dopiero początek, bo zaraz zobaczycie, ile wydaje się mniej więcej na miesiąc na zakupy spożywcze w Stanach i też na jedzenie poza domem. Jeśli chodzi o jedzenie, to według różnych danych przeciętna osoba w USA w New Jersey wydaje na zakupy spożywcze około $300-400 miesięcznie. Pokażę Wam mniej więcej ceny w moim supermarkecie. Takie truskawki to na przykład $2,99, borówki $4,99, banany są tanie, to 59 centów za funt chyba. Zwykły taki chleb to tak $4, piersi z kurczaka tutaj były za 7, ponad 7. Jajka są dość drogie, bo kosztują takie lepsze to tak ponad $10. I mleko za taki galon to $4,39. Do tego dochodzi jeszcze jedzenie na mieście. Nawet jeśli ktoś wychodzi tylko kilka razy w miesiącu, to i tak bardzo łatwo może to być dodatkowo $200-300 miesięcznie. Jeśli chodzi o rachunki w USA, to oczywiście zależy to od mieszkania i od stanu, ale wygląda to mniej więcej tak. Prąd to około $120 do $150 miesięcznie.
Gaz to często między 50 a $150, zależy wiadomo od pory roku. Woda około 40 do $60, a internet to zwykle od 60 do $90 na miesiąc. Czyli w sumie rachunki tak na miesiąc mogą wychodzić tak spokojnie $500. Kornelia przyszła, bo słyszała, że nagrywam. Więc jeszcze wspomnę o tym, że ja tutaj podaję takie ogólne, średnie ceny, żebyście też mieli ogólne pojęcie, ile kosztuje życie w USA, ale zamierzam zrobić taki filmik, gdzie będę pokazywać nasze prawdziwe rachunki i nasze miesięczne wydatki. Więc oczekujcie tego filmiku. Kolejny koszt życia w Stanach to oczywiście transport, bo tutaj wszędzie jeździ się samochodem. Jeśli chodzi o benzynę, to ceny tak raczej się zmieniają. Na przykład jeszcze miesiąc temu benzyna kosztowała tak poniżej $3 tutaj w New Jersey. Nawet mam taką przebitkę, jak jeszcze byłam na stacji z innego vloga. A teraz ostatnio ceny wzrosły do ponad $3. Pokażę Wam, ile kosztuje, jak teraz pojadę na stację. Jeśli chodzi o takie miesięczne wydatki na benzynę, no to wiadomo, że zależy, ile kto jeździ, ale takie średnie wydatki miesięczne to tak około 120 do $150. No i też trzeba wspomnieć o ubezpieczeniu za samochód. To jest około tak $120 do $180 na miesiąc. Plus w USA wiele osób kupuje samochód na kredyt, więc do kosztów transportu trzeba też doliczyć właśnie ratę miesięczną. Z tego co sprawdzałam, taka średnia rata na miesiąc to jest $700. No ale wiadomo, że też wszystko zależy od samochodu i od samego kredytu. Kolejnym dużym kosztem w USA jest opieka nad dziećmi, czyli żłobek lub przedszkole. Tak. My akurat mamy takie szczęście, że mieszkamy blisko dziadków i oni nam pomagają w opiece nad Kornelią, więc na szczęście nie musimy tego opłacać. Ale gdyby nasza Kornelia chodziła do żłobka lub przedszkola, to ceny naprawdę są bardzo wysokie. Średnio żłobek w New Jersey kosztuje tak $1500. Właśnie rozmawiałam o tym z dziadkami i oni powiedzieli, że 1500 to jest niezły deal, jak takie coś znajdziesz. No także ceny myślę, że zaczynają się od 1500 i idą w górę. Na przykład jeden żłobek, gdzie się z nimi kontaktowałam, oni mi dali cenę na miesiąc $2700. Więc no ogromne są te ceny. Ale tak, ogólnie takie średnie wydatki na opiekę nad dziećmi to jest tak $1500–1800, a czasami nawet więcej. I mogę też powiedzieć, że z mojego doświadczenia wiele moich koleżanek po prostu rezygnuje z pracy i zostaje z dziećmi w domu, szczególnie jeśli mają właśnie kilkoro dzieci. Bo po prostu jak się policzy koszt żłobka i przedszkola, to okazuje się, że finansowo tak niewiele zostaje później z jednej pensji. Wiele rodzin w ogóle w USA mówi, że właśnie opieka nad dziećmi to jest drugi największy koszt po mieszkaniu lub po domu. I ostatni koszt, o którym w Polsce my tak raczej nie musimy myśleć, to jest ubezpieczenie zdrowotne. Ja właśnie jestem w drodze do lekarza na badanie, więc pomyślałam, że to idealne to, żeby to nagrać. Często jest tak, że pracodawca zapewnia Ci ubezpieczenie zdrowotne, a Ty tylko płacisz jakąś tam część tego na miesiąc. Z tego co sprawdzałam, taki średni koszt to jest tak $100 do $200 na miesiąc za osobę. Oczywiście plany są różne, są lepsze i gorsze. No i wiadomo, że taki rodzinny plan, który też uwzględnia dzieci, no to jest o wiele droższy. Co ciekawe, nawet jeżeli masz ubezpieczenie w Stanach, to i tak musisz płacić jakąś tam opłatę u lekarza, czy tam za badanie. Ja na przykład jak się tutaj przeprowadziłam, to pamiętam, że byłam na USG i przyszedł mi rachunek $170 za to badanie, mimo że miałam ubezpieczenie z pracy, takie myślałam, że dobre. No ale tak to tutaj jest. No i też warto wspomnieć o tym, że są też takie plany, które mają wysoki próg. Powiedzmy, tak się to nazywa, wysoki próg. To jest próg, od którego Twoje ubezpieczenie dopiero zaczyna opłacać koszty leczenia, a poniżej tego progu Ty wszystko musisz opłacać. Więc to jest taka ciekawostka. No ale tak, ubezpieczenie to jest coś, o czym nie można tutaj zapominać. To by było na tyle, jeśli chodzi o vlog o kosztach życia w Stanach. Oczywiście nie poruszyłam wszystkich wydatków, to są takie podstawy, powiedzmy.
plus zrobię filmik z naszymi prawdziwymi wydatkami na miesiąc. Myślę, że to będzie ciekawe. I to by było na tyle, więc widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!